panuje opinia, że tylko samce potrafią nauczyć się naśladowania słów lub gwizdania melodii. Rozróżnienie płci jest bardzo proste, ale tylko pozornie, dlatego że dotyczy to wyłącznie osobników dorosłych i tak zwanej odmiany nominalnej. Na tej właśnie rycinie widzimy ptaki odmiany nominalnej występującej w środowisku naturalnym, a więc w Australii. Odmiana nominalna to właśnie taka nimfa szarego koloru, gdzie samiec ma jaskrawo żółtą głowę, czerwone policzki, natomiast te same części głowy u samicy są zdecydowanie mniej barwne. Ale to, co przede wszystkim rozróżnia samca od samicy, to sterówki ogona. U samca są one od spodu w koloru ciemnego grafitu, natomiast u samicy po bokach ogona występują prążkowane sterówki i są one w kolorze żółto-czarnym. Jednak to z pozoru łatwe rozróżnienie płci dotyczy, jak już powiedziałem, tylko odmian nominalnych i ptaków dorosłych. U młodych ptaków prążkowane sterówki występują u obu płci i w związku z tym nie może to być rozróżnikiem tego, czy jest to samiec czy samica. Dopiero po pierwszym wypierzeniu, czyli mniej więcej po osiągnięciu 12-13 miesiąca życia, sterówki wypadają, a nowe, wyrastające u samic są nadal prążkowane, natomiast u samców nowe sterówki przybierają jednolicie ciemnografitową barwę. Te jaskrawe barwy, o których mówiłem u samców odmiany nominalnej, u młodych osobników też nie mogą stanowić pewnego wyznacznika płci. Dlatego, że młode są jeszcze słabo wybarwione i te właśnie jaskrawo czerwone i żółte barwy uwidaczniają się dopiero po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Pamiętajcie jednak Państwo, że w tej chwili odmiany nominalne spotykane są niezwykle rzadko. Większość oferowanych osobników to różnego rodzaju mutacje barwne, tak jak chociażby ten tutaj siedzący na mojej dłoni szek. Sterówki jego ogona są jednolicie jasne, a w związku z tym nie można na nich rozróżnić prążków, które u dorosłych osobników mogłyby wskazywać na to, czy jest to samiec czy samica. Ogony mutacji barwnych mają zupełnie inne kolory. Nie są ciemne, szare, ale często w kolorze żółtym, białym, nakrapiane i w związku z tym te prążki są kompletnie niewidoczne. Ich ogony, zarówno u samców, jak i u samic, mają jednolity kolor. I w związku z tym u niektórych odmian barwnych, takich jak na przykład lutino czy odmiana biała, musimy spojrzeć na pióra sterówek ogona pod światło, a wtedy prążki uwidaczniają się podobnie jak znaki wodne na banknotach. Ale pamiętajcie, dotyczy to wyłącznie osobników dorosłych, dlatego że te właśnie prążki, nawet jeżeli zobaczycie je pod światło, występują u młodych ptaków, zarówno u samców, jak i u samic. Niektórzy doświadczeni hodowcy potrafią z dużą dozą prawdopodobieństwa rozróżnić płeć, ale zapewniam, przeciętna osoba, która miała niewiele do czynienia dotąd z papugami, naprawdę nie potrafi tego zrobić. Prawdopodobnym sposobem rozróżniania płci u młodych nimf jest wsłuchanie się w wydawane przez nie dźwięki. Jeśli papuga wydaje głosy przypominające gwizdanie, to można przyjąć zwykle, że jest to samiec. Samice natomiast wydają głosy bardziej skrzeczące i nie przypominające gwizdów. Ale to drugorzędna cecha dymorficzna i tylko na tej podstawie nie można z całkowitą pewnością rozróżnić płci. W związku z tym, kupując nimfę młodą z zamiarem jej oswojenia, nigdy nie możemy mieć całkowitej pewności co do jej płci. Chyba że zlecimy wykonanie badań genetycznych, ale ich koszt przekroczy wartość papugi.